Witam Państwa w mojej pierwszej recenzji. Na wstępie chciałbym przeprosić za mało radiowy głos, ale strun głosowych niestety się nie wybiera. No i na pierwszy ogień pójdzie konsolka Nintendo DS, produkt koncernu japońskiego. Konsolka powstała w 2004. Nieźle sobie radziła na rynku. Jest to prezentowana przeze mnie, jest wersją Classic. W późniejszych latach powstały także konsolki DS Lite i jakieś tam jeszcze chuj to wie. A w każdym razie bez zbędnego pierdolenia o historii przejdę od razu do prezentacji. Jak sama nazwa tego gadżetu wskazuje, posiada ona dwa ekrany. Dolny, dotykowy i górny, którego dotykanie nie przyniesie żadnych efektów poza ewentualnymi odciskami palców. Konsolka gabarytowo jest dość spora, zwłaszcza jeśli porównamy ją do chociażby Game Boy Advance SP. Jej ekran jest nieznacznie większy niż w przypadku właśnie Game Boy Advance. Natomiast waga jest dość spora. Sam byłem trochę zdziwiony, kiedy pierwszy raz wziąłem ją w ręce. Tutaj mamy bateryjkę, slot na gry z dual screena, taki dzynzelek, za który możecie sobie smyć, przyczepić, tylko nie wiem po co. Slot na ładowarkę, przyciski R, L, podgłaszacz jak zwykle chujowy, tak samo jak w Game Boy Advance SP, czyli suwaczek, który zaczyna działać dopiero mniej więcej od takiego ustawienia. Cały zakres od 0 do mniej więcej dotąd, no przesadziłem, dotąd po prostu nic nie daje. Moim zdaniem jest to trochę chybione, ponieważ na najniższej głośności konsolka potrafi przeszkadzać, zwłaszcza jeśli ktoś gra w nocy. Wtedy jest trochę głośno moim zdaniem, no ale to kwestia gustu. Z przodu nic rewelacyjnego, pod spodem co jeszcze mamy? Slot na słuchawki. Panowie z Nintendo postarali się, dali wejście na mini jacka. No i mamy slot 2 na gry z Game Boy Advance. No, to chyba tyle o wyglądzie zewnętrznym. No i tutaj jeszcze ten cycek wychodzi, pyk i jest stylusik. Troszkę mały, mógłby być trochę grubszy i dłuższy, ale nie jest tragiczny. Zawiasy. Na to często narzekają posiadacze tej konsoli. I zresztą wystarczy spojrzeć na Allegro, gdzie konsol z uszkodzonymi zawiasami jest sporo. Nie należy w każdym razie szarpać za bardzo ekranem, kiedy się go otwiera, bo można uszkodzić. Sama jedna konsola jest dość wytrzymała i tutaj się nie mam czego czepiać. Głośniczki stereo całkiem nieźle sobie radzą. Przyciski, jak widać, nietypowo rozwiązane Select i Start na górze. Chociaż na początku byłem zdziwiony tym rozwiązaniem, to jednak w przypadku tej konsoli jest wygodne, przynajmniej dla mnie. Przyciski X, Y, A, B. Wykonane z takiego średnio miłego materiału. Plastik jakiś tam, chuj wie. Krzyżak duży, w miarę wygodny. No i power od włączania konsoli. Ogólnie przyciski moim zdaniem działają dosyć drętwo. To też jest jakiś tam mankament. W sumie na analogach grało mi się przyjemniej, ale nie wiem. Zamiłowanie do old school chyba. Więc włączmy. Charakterystyczne pyknięcie. No i mamy ekran górny, logo konsoli, dolny jakieś tam ostrzeżenia o padaczce czy innych pierdołach. Klik. No i jest menu konsoli. Na górze
Ach kurwa. O, coś tam widać chyba. Na górze mamy zegar i kalendarz, czyli tak bardzo biurowo, oficjalnie. Tu na dole mamy info o tym, czy jest kart na DS-a włożony i czy jest włożona gierka na Game Boy Advance. Na dole mamy pstryczek od włączenia podświetlenia, ciach. Można dyskotekę robić. Tutaj mamy budzik, pyk. I tutaj sobie możemy coś tam poustawić. Na razie, znaczy tutaj się go tylko włącza. Ustawia się go gdzie indziej. Tutaj tym małym dzyndzlem włącza się ustawienia. No i mamy ustawienia techniczne. Tutaj możemy wybrać, czy na dolnym, czy na górnym ekranie będą wyświetlane gry z Game Boya. Możemy jeszcze wybrać język. I czy gry z DS-a będą się włączać automatycznie, jeśli karta jest w konsoli, czy będzie wchodzenie do menu i stamtąd włączanie modualne. To tyle. Możemy tu ustawić też zegar. Zegar, budzik, kalendarz, ustawienia osobiste. Wybieramy kolor menu. Ja tam się w to nie bawiłem. Swoje imię możemy wpisać na klawiaturce dotykowej. Jakiś tam opis do tego PictoChata. I datę urodzenia. Nawet. No i ostatnie ustawienie to kalibracja ekranu. Trzeba dotykać takie dzyndzle. Ekran skalibrowany. To tyle w kwestii ustawień. I co mi się nie podoba? Jeśli chcę wyjść do tego menu głównego, konsola mnie pyta, czy ją wyłączyć. Jeśli wezmę, że nie, to zostaje w menu. Jeśli wezmę, że tak, wyłącza się. Trzeba ją włączać od nowa. Wkurza mnie to, bo mogli to inaczej rozwiązać. Zatem wracamy. I tutaj mamy dwie opcje, z których możemy korzystać. Jeśli w pobliżu jest jakiś kolega z DS-em, PictoChat słynny, albo i nie. W sumie nie miałem nigdy okazji go używać. Jest tu czat. Możemy wstukiwać sobie jakieś teksty. Możemy też rysować sobie. Wysyłamy to. I jeśli akurat w pobliżu są kolesie z DS-ami, którzy wejdą do tego pokoju w PictoChacie co my, to możemy sobie pogadać. Możemy kolesiowi Wacka narysować czy coś tam. No i zabawa jest w sumie fajna, ale jak mówię, nie miałem nigdy okazji tego przetestować w praniu. I zawsze mam problem z wyłączeniem tego gówna. Ten mały krzyżyczek. O właśnie. I tu jest tak samo. Chcę wyjść z PictoChata, muszę wyłączyć konsolę. Podsumowując. Dual Screen jest w sumie porządnym sprzętem. Jak na razie nie zaprezentowałem gier, ale nadrobię to w kolejnym odcinku. Zaprezentuję dwie bardzo fajne nagrywarki, czy programatory, jak to woli, które umożliwiają właśnie pogranie sobie w romy, pobawienie się programami. No, także zapraszam do oglądania i proszę mnie tam za bardzo nie zjechać w komentarzach. Cześć.